ThinkWare podbija stawkę, oferując symultaniczne nagrywanie nawet z 5 kamer jednocześnie, zarówno w czasie jazdy, jak i podczas postoju pojazdu, a to wszystko z możliwością zdalnego dostępu z dowolnego miejsca poprzez internetową chmurę. Wideorejestratory24.pl, czyli tylko sprawdzone kamery samochodowe. Cześć! Klienci coraz częściej kierują się w stronę wielokanałowych kamer samochodowych. Rozwiązania na przód i tył pojazdu od dłuższego czasu stały się standardem, natomiast zestawy 3, a nawet 4-kanałowe, obejmujące swoim polem widzenia również po części boki pojazdu, również zdążyły się już upowszechnić na rynku. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej rozwiązaniu, które idzie o krok dalej, umożliwiając aktywny monitoring nawet z 5 modułów kamery jednocześnie. Dodatkowo część z kamer może uzyskać unikalną perspektywę, nagrywając przebieg zdarzeń z zewnątrz. Jak to możliwe, skoro na module głównym z kamerą przednią znajduje się jedynie jedno gniazdo kamery zewnętrznej? Aby uzyskać rekordowy zakres objęty aktywnym monitoringiem, ThinkWare posłużyło się sprytną sztuczką, stosując dedykowany multiplexer MB100, który to umożliwia podłączenie do 4 modułów w jeden. Multiplexer to takie proste urządzenie, wymagające jednak również podłączenia do zasilania, do którego to wpinamy do 4 kamer, a który to łączy ten sygnał w jeden, przekazując go dalej do kamery. Sprawia to, że wideorejestrator efektywnie zapisuje wciąż nagrania w trybie de facto dwukanałowym z przodu pojazdu oraz ze zmultiplikowanej wiązki dodatkowej. Sygnał dodatkowy połączony przez multiplexer jest tworzony z 2, 3 lub 4 kamer, czyli na karcie pamięci znajdziemy po 2 pliki z każdej minuty z przodu oraz z modułów połączonych przez multiplexer. Genialne w swej prostocie rozwiązanie. Należy mieć świadomość, że taki połączony sygnał ma wciąż rozdzielczość Full HD, tak samo jak każda z dodatkowych kamer, czyli ściskając 4 jednoczesne strumienie wideo siłą rzeczy ograniczamy rozdzielczość. Z drugiej strony możemy bezpośrednio za pomocą multiplexera sterować ilością kanału oraz tym, jaki układ widoku preferujemy. Niestety dzieje się to na sztywno poprzez regulację za pomocą zworek, a nie przykładowo z poziomu aplikacji mobilnej. Wymagane jest też każdorazowe odłączenie multiplexera od zasilania, aby ten zaczął działać ze zmienionym widokiem kanałów. Rozwiązanie takie zapewnia również pełną swobodę w zakresie tego, jakie kamery dodatkowe zostaną podłączone do wideorejestratora. W moim przypadku było to rozwiązanie obejmujące 2 kamery boczne oraz kamerę tylną i wewnętrzną. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby podłączyć przykładowo 4 kamery boczne, tylko takie wewnętrzne lub jeszcze inną preferowaną kombinację, ponieważ kompatybilne są różne moduły dodatkowe. Niesie to niespotykaną wcześniej swobodę konfiguracji pod własne preferencje. Wśród dostępnych kompatybilnych modułów kamer, o które można rozszerzyć zestaw, wyróżniają się dedykowane zewnętrzne kamery boczne. Oferują one unikalną perspektywę. Do tej pory nagrywanie boków pojazdu możliwe było jedynie częściowo, poprzez szyby boczne, ponieważ kamery zamocowane były wewnątrz. W tym przypadku przeniesienie ich na zewnątrz pojazdu niesamowicie zwiększa ich rzeczywistą użyteczność. Niewielkie moduły przyczepione do boków pojazdu za pomocą wytrzymałej taśmy dwustronnej nie mają widoku ograniczonego poprzez elementy wnętrza czy szyby. Widzą dzięki temu szerzej i lepiej. Często zaskakują skutecznością również w czasie jazdy. Czytelność tablic na poziomie często jak z kamery przedniej nie ma problemu. W czasie jazdy to zewnętrzne kamery oferowały lepszą użyteczność niż moduł wewnętrzny i tylny. Można powiedzieć, że jest to takie nowe spojrzenie na to, jak nagrywa kamera samochodowa. Równie dobrze, a może jeszcze lepiej, takie zewnętrzne kamery radzą sobie w czasie monitorowania parkingowego. Zaparkowany pojazd można przecież uszkodzić od boku, tak że nie będzie to widoczne z przodu czy tyłu. Na tym konkretnym przykładzie widać, że gdybym zamiast weryfikowania ciśnienia przebijał teraz koła stojącego auta, to właśnie takie kamery zewnętrzne zapewniłyby dokładny zapis zdarzeń. Największa zaleta tych małych bocznych kamer, czyli montaż na zewnątrz, jest jednocześnie pewną ich wadą. Przykładowo w sytuacji opadów deszczu będą one narażone na zabrudzenia. Tego nie przeskoczymy i w czasie testów również udało się uzyskać nagrania, kiedy to krople wody po prostu były widoczne na nagraniach. Z ciekawości sprawdziłem również, jak kamery zewnętrzne wyglądają po dłuższym czasie bez ręcznego przecierania i ta próba została zaliczona. Kamery spełniają więc swoje zadanie, a tym samym pęd powietrza wydaje się wystarczający do ich osuszania, przynajmniej w takich warunkach, jakie panowały w ostatnich deszczowych tygodniach.
Oprócz szerokiego zakresu objętego aktywnym monitoringiem, klienci coraz częściej chcą mieć możliwość zdalnego połączenia się ze swoją kamerą samochodową. ThinkWare T700 znakomicie wywiązuje się również z tej roli. Kamera posiada wbudowany modem 4G LTE. Po włożeniu internetowej karty SIM oferującej pakietową transmisję danych zyskujemy możliwość zdalnego dostępu do kamery. Na początku 2024 roku możliwe jest zdalny podgląd tego, co widzi kamera przez 300 minut miesięcznie oraz 100-krotne odtworzenie czy też pobranie materiału również w skali miesiąca. Biorąc pod uwagę, że usługa jest w pełni darmowa, myślę, że są to wartości więcej niż wystarczające. Sama chmura ThinkWare oferuje szeroką funkcjonalność. Możemy łączyć je zdalnie z pojazdem zarówno w czasie jazdy, jak i postoju, otrzymywać powiadomienia o zdarzeniach, pobierać nagrania ze zdarzeń, śledzić przebytą trasę z uwzględnieniem istotnych zdarzeń, uzyskać informacje o miejscu zaparkowania pojazdu, czy też sprawdzić stan naładowania akumulatora pojazdu, tudzież powerbanku samochodowego, w zależności od tego, w jaki sposób nasza kamera została podłączona. Dodatkowo, jeśli zaparkowaliśmy w zamkniętym garażu i nie chcemy, aby kamera niepotrzebnie nagrywała, możemy ją zdalnie wyłączyć. Uruchomi się wtedy automatycznie po ponownym rozruchu silnika. Aby korzystać z funkcji chmurowych oferowanych przez kamerę, wymagane jest użycie aplikacji ThinkWare Connected oferującej łączność internetową z kamerą. Aby móc zarządzać zdalnie kamerą, musimy posiadać kamerę podłączoną do źródła stałego zasilania z zainstalowaną internetową kartą SIM. Utworzyć bezpłatne konto ThinkWare. Możliwe jest również zarejestrowanie poprzez konto Google, Apple, Facebook, co przyspiesza proces. Musimy również zarejestrować kamerę. W przypadku modelu T700 rejestrowana jest zasadniczo karta SIM, którą zainstalowaliśmy w urządzeniu. Aby tego dokonać, wprowadzamy z poziomu aplikacji identyfikator ICCID, czyli unikatowy numer używany do identyfikacji aktualnie używanego profilu SIM. Znajduje się on bezpośrednio na fizycznej karcie SIM. Producent oferuje również możliwość zarządzania wideorejestratorem poprzez internetową chmurę z poziomu przeglądarki komputera osobistego. Aby tego dokonać, należy zalogować się bezpośrednio na stronie ThinkWare Connected. Z poziomu witryny można sprawdzić status naszego pojazdu, czy jest zaparkowany, czy też się porusza. Istnieje również możliwość uzyskania podglądu na żywo oraz prześledzenia historii tras wraz z możliwością wygenerowania raportu w formie takiego arkusza kalkulacyjnego. Zakładam, że może to być niezwykle pomocne dla określonej grupy odbiorców. Kamera posiada rozbudowane systemy wsparcia kierowcy. Nie będę tutaj szerzej omawiał systemów ADAS, które będą informować o ryzyku kolizji, zmianie pasa ruchu, a także wtedy, kiedy pojazd przed nami ruszy, a nasz pojazd jeszcze nie ruszy. Ponieważ kamera nie jest zintegrowana z systemami pojazdu, nie wie, kiedy celowo zmieniamy pas ruchu, czy ruszamy, albo czy już hamujemy, więc w praktyce systemy ADAS posiadają dyskusyjną użyteczność. Wśród systemów wsparcia kierowcy znajduje się tutaj jednak również możliwość ostrzegania o fotoradarach. W momencie powstania tego materiału na początku 2024 roku ostrzeżenia niestety były dostępne jedynie w języku angielskim. Nie było też konsekwencji pod względem tego, ile razy powtórzony zostanie komunikat o fotoradarze. Kamera nie była też w stanie rozróżnić, czy wjeżdżam, czy też wyjeżdżam ze strefy objętej odcinkowym pomiarem prędkości. Average speed camera zone. Speed limit is 90 km per hour. Average speed camera zone. Speed limit is 90 km per hour. Average speed camera zone. Speed limit is 90 km per hour. Average speed camera zone. Speed limit is 90 km per hour. Average speed camera zone. Speed limit is 90 km per hour. Jednak sam fakt, że ostrzeganie o fotoradarach jest i w mniej lub bardziej dopracowany sposób, ale jednak działa, jest znakomitą wartością dodaną. Osobiście nie stosuję dedykowanych systemów ostrzegania przed kontrolami prędkości i cenię sobie ich obecność w wideorejestratorach jazdy, bo po prostu warto mieć taką niańkę ze sobą. ThinkWare T700, tak jak i każda inna kamera samochodowa, posiada pewne wady, tudzież po prostu zestaw cech, które nie każdemu będą odpowiadały, a które trzeba zaakceptować, decydując się na dany model. W
W tym przypadku muszę zwrócić uwagę na to, że kamera nie zna języka polskiego. Komunikaty, które wypowiada, są anglojęzyczne. Spolszczona nie jest również aplikacja mobilna, ani przeglądarkowa wersja, ani dedykowany odtwarzacz plików. Generalnie nic spolszczone nie jest. Należy więc przyjąć, że podstawowa znajomość języka angielskiego będzie tutaj wskazana. Czy zmieni się to wraz z aktualizacjami oprogramowania? Niestety nie mam wiedzy w tym zakresie, ale trzymam kciuki, że stanie się to w niedalekiej przyszłości. Przeszkadzać może również to, że dostęp do części ustawień zyskujemy z poziomu aplikacji mobilnej ThinkWare Connected służącej do obsługi internetowej chmury. Część ustawień znajdziemy jedynie w drugiej aplikacji mobilnej ThinkWare Dashcam Link, która to umożliwia zmianę ustawień poprzez Wi-Fi, czyli będąc w pojeździe. A jeszcze inne ustawienia zyskujemy z poziomu dostępu poprzez przeglądarkę internetową komputera osobistego. Wielka szkoda, że każda możliwość połączenia z kamerą nie daje dostępu do całości funkcji, albo przynajmniej, że obie aplikacje mobilne nie zostały połączone w jedną. Tutaj ponownie życzyłbym sobie, aby tak docelowo stało się w przyszłości. To nie jest tak, że na co dzień potrzebujemy rzeczywiście łączyć się z kamerą na 3 sposoby, ale faktycznie dostęp do całości dostępnych opcji nie jest możliwy z jednej tylko aplikacji, a szkoda. Na koniec zostawiłem najważniejszą wadę tego wideorejestratora, czyli jakość nagrań. Te po prostu nie są wysokich lotów. Mamy rekordowo szeroki zakres objęty monitoringiem, w praktyce unikalne moduły dodatkowe, które można określić jako znakomite pod względem pola widzenia i jedynie wystarczające pod względem jakości nagrywanego obrazu. To, co najbardziej rozczarowuje, to kamera przednia. Nie jest ona po prostu wysokiej klasy. Na rynku jest wiele kamer, również w rozdzielczości Full HD, które radzą sobie po prostu lepiej, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest to dramat, który skreśla kamerę? Niekoniecznie. Reszta zalet i unikalnych cech bronią ten model. Jak więc poprawić jakość nagrań? Najprościej zamontować na szybę dodatkową kamerę. Jeden z niewielkich, dyskretnych, niedrogich modeli tylko na przód, ale z fenomenalną skutecznością nagrań zarówno w dzień, jak i w nocy. Propozycje do odnalezienia w opisie. Rozwiązanie może nieoczywiste, z drugiej strony nie pamiętam, kiedy w pojeździe miałem tylko jedną kamerę i to jeszcze przed rozpoczęciem pracy stricte związanej z wideorejestratorami. Często w rzeczywistości jest właśnie tak, że niektóre modele warto uzupełnić funkcjonalnością innych kamer dla otrzymania takich komplementarnych rezultatów. ThinkWare oferuje rekordowy zakres objęty monitoringiem, który łączy ze wsparciem dla internetowej chmury. To główne wyróżniki tego modelu, który z pewnością nie jest kamerą dla każdego, a raczej stanowi zaawansowany system monitoringu pojazdu zarówno w czasie jazdy, jak i postoju. Jeśli czegoś takiego właśnie oczekujesz, a wymienione wcześniej niedogodności urządzenia Cię nie zniechęcają, mogę zarekomendować to rozwiązanie z powodu swojej kompleksowości i unikalności. W tym miejscu natomiast serdecznie dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Więcej informacji o kamerach samochodowych szukaj na naszym kanale YouTube, w mediach społecznościowych i na stronie wideorejestratory24.pl.